Prawda towarem deficytowym. Czyż nie? Przypomina mi się ta scena z Pisma Świętego, kiedy Piłat zapytał Chrystusa, a cóż to jest prawda? No i to pytanie trwa przez wieki, ponieważ bardzo często nie odróżniamy prawdy od kłamstwa. Dzisiaj mówimy o tym, że to są takie fejki, że ludzie się bawią kłamstwem, ale kłamstwo nas otacza i na dobrą sprawę, w zasadzie na złą, żyjemy w zakłamanym środowisku, w zakłamanym społeczeństwie. Żyjemy wśród kłamstw, które nie pozwalają nam mieć zaufanie, nie pozwalają nam być sobą, nie pozwalają nam logicznie myśleć. No, tych problemów jest bardzo, bardzo dużo. No ale proszę Państwa, Pan Bóg powiedział w 10 przykazaniach: nie będziesz kłamał. I dlaczego? No bo wydawałoby się, że takie tam kłamstewko, no cóż to wielkiego, no że tam się coś tak trochę inaczej powie, albo podkoloryzuje, albo ze strachu się coś powie, albo dlatego, że taki lepszy będzie interes. No różne są przyczyny tego zakłamywania rzeczywistości. Po prostu to nam szkodzi, to nam bardzo szkodzi, bo w tym momencie nie wiemy, na czym się oprzeć i nie opieramy się na faktach, nie opieramy się na prawdzie, tylko zafałszowujemy naszą rzeczywistość. A za tym idą zmiany kulturowe. I proszę Państwa, te zmiany kulturowe, które nas otaczają, które dotyczą całego świata, ale zwłaszcza tego świata zachodniego, tego, który uważa się za wysoce ucywilizowany, do którego i my należymy, no to dotyczy przede wszystkim, bo to kłamstwo weszło w media, to kłamstwo jest przekazywane no jako właśnie taki kręgosłup prawdy, która łączy społeczeństwo, i to jest zafałszowane od samego początku. Czy potrafimy to odróżnić? Bardzo często nie i ulegamy tym kłamstwom i to nam szkodzi, bardzo szkodzi. No ale proszę Państwa, oprócz zmian kulturowych mamy różne interesy już na przestrzeni politycznej. Ja dzisiaj nie chcę wchodzić w te polityczne spory i w te polityczne kłamstwa, które nas otaczają. Wolałabym przyjrzeć się tej sprawie, o której mówię cały czas, czyli ochronie ludzkiego życia. Bo przecież to jest sprawa fundamentalna. Jeżeli nie mamy życia, jeżeli nie możemy żyć, jeżeli negujemy nasze prawo do życia, to cóż nam zostaje? Nie mamy nic. Więc czym jest tak naprawdę ochrona życia? Wpisujemy je do konstytucji, jest w deklaracjach międzynarodowych, jest prawo do życia. Ale oprócz tego zakłamuje się język, przede wszystkim język. I mówi się o tym samym inaczej. I to się wszystko dzieje na naszych oczach. Oczywiście nie jest to zjawisko nowe, ale pamiętam, kiedy po raz pierwszy byliśmy na takim wielkim szczycie ONZ-owskim w Pekinie i mówiło się o aborcji, o rodzinie, i wtedy definiowało się inaczej rodzinę i to była pewna zmiana, która powodowała i pociągała za sobą cały sposób innego myślenia. Rodzina, która nie jest oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny, na ich trwałym związku, tylko rodzina jako jakoś tam grupa osób, które mieszkają razem. Na to się nałożyło sformułowanie dotyczące zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. No i oczywiście w tym seksie to siedzi wszystko i cały gender i wszystkie LGBT, natomiast zdrowie reprodukcyjne to po prostu aborcja. No ale aborcja to jest słowo, które tak na dobrą sprawę jest bardzo stare, bo to jest łacińskie słowo określające poronienie. W związku z czym ono jest dosyć jednoznaczne i dużo ludzi tego nie chce, odrzuca. Więc nazwano to zdrowiem reprodukcyjnym. Już nie prokreacyjnym, tylko reprodukcyjnym. Tak jakbyśmy byli przedmiotem do powielania.
No i teraz, proszę Państwa, co za tym idzie? Reklamując aborcję pod hasłem tego reprodukcyjnego zdrowia, używa się najrozmaitszych eufemizmów, zafałszowując rzeczywistość. Mówi się o wolności reprodukcyjnej. To najnowszy pomysł. Dlaczego? Dlatego, że dla każdego z nas wolność jest wielką wartością. Więc wolność do zabijania dziecka w łonie matki. To jest aborcja. No ale przedstawia się to jako osiągnięcie cywilizacyjne, tego cywilizowanego świata. No i znowu następuje pewnego rodzaju zakłamanie. Mówi się, że to jest prawo kobiety. Proszę Państwa, nie ma nigdzie tego jako prawo kobiety. Pierwsi Francuzi do konstytucji wpisali aborcję, ale to nadal nie jest legalizacja prawa do zabijania. Człowiek nie ma prawa do zabijania drugiego człowieka, niezależnie od tego, jaki ten drugi jest. Czy mały, czy duży, czy dopiero się począł, czy już jest stary i chory, czy mu przeszkadza, czy jest jego wrogiem. Nie ma prawa do zabijania. I to jest pewien fundament, na którym powinniśmy się oprzeć, żeby się czuć po prostu bezpiecznie. Życie powinno być chronione. No ale mówi się, weź sobie tą pigułkę albo idź do lekarza, no i zrób aborcję, bezpieczną aborcję. To jest bezpieczna pigułka, bezpieczne zdrowie reprodukcyjne. Proszę zwrócić uwagę, już nie mówi się o prawie, tylko o zdrowiu. Zdrowie to jest brak choroby, ale to jest też dobre samopoczucie. Jeżeli zabijesz swoje dziecko, będziesz miała dobre samopoczucie, będzie wszystko ok. To jest zdrowie. Proszę Państwa, to jest następne kłamstwo i to takie olbrzymie, bo kobieta po aborcji choruje, jej zdrowie, a nawet życie bywa bardzo poważnie zagrożone. Zostają ślady psychiczne na całe życie, to też dotyczy zdrowia, ale wmawia się, że tak nie jest, że to jest bezpieczne, że to jest właśnie wielkie osiągnięcie i że powinniśmy wszyscy się do tego dostosować, ponieważ prawa kobiet są tak niesłychanie ważne. Tylko że zapomina się o kobietach, o tym, że trzeba je chronić, o tym, że zakaz aborcji chroni zdrowie i życie kobiety i również dziecka, a pacjentów jest przecież 2. Także proszę Państwa, na to wszystko, jakie mamy lekarstwo? Tego jest tak dużo dookoła nas i tak bardzo nam się sugeruje, naszym młodym się wmawia, że to tak właśnie jest, bo te kłamstwa mają stworzyć nową rzeczywistość. I na to są w zasadzie następujące takie wskazówki. Po pierwsze, logiczne myślenie. Jak coś jest nielogiczne, to znaczy, że jest nieprawdziwe, zafałszowane. Ja dużo pracuję jako edytor i wiem, że jeżeli na przykład jest to tekst tłumaczony i jest w jakimś miejscu nielogiczny, to trzeba sprawdzić, o co chodzi, ponieważ brak logiki wskazuje na to, że coś tu nie jest tak, jak powinno być. Nasze życie jest logiczne. Nasza wiedza jest logiczna, więc odwołujmy się do wiedzy, do faktów, tych faktów, zwłaszcza biologicznych, które już poznaliśmy i które są niezaprzeczalne. No ale dzisiaj jest też takie podejście, że jeżeli są jakieś biologiczne fakty, to albo o nich nie należy mówić, zwłaszcza młodemu człowiekowi, tylko należy go ustawiać ideologicznie, a jeżeli te fakty faktycznie wychodzą na wierzch, to tym gorzej dla faktów. No i w tym momencie nie przyglądajmy się, jak wygląda początek życia każdego człowieka. Kiedy on powstaje jego nowy byt, nowa istota ludzka powstaje na skutek połączenia komórek od taty i od mamy i zaczyna się rozwijać i znowu mamy mnóstwo zafałszowanych terminów, na przykład preembrion. Co to jest preembrion? Nie ma czegoś takiego, jest embrion. Ale czy embrion to jest człowiek? No tak, to jest człowiek w tej pierwszej fazie życia. No i
zwróćmy uwagę na to, że to wszystko już jest wiedza, którą ludzkość dokładnie zbadała i tego zanegować nie można. Można tylko nie przyjąć do wiadomości. Więc myślmy logicznie, no i zachowajmy ten fundament wiary, który powoduje, że my czy nasze dzieci jednak będziemy się do prawdy odnosić i jej szukać, bo prawdy trzeba szukać i trzeba weryfikować to, co się nam mówi. No ale proszę Państwa, mamy dookoła siebie mnóstwo takich sytuacji. Mamy cały ekologizm, który pomija fakty biologiczne i kiedy młodzi krzyczą w bardzo dobrych intencjach, bardzo często nie mają tej podstawowej wiedzy biologicznej, która dotyczy naszego środowiska. I potrzebne jest im i wiedza, i logiczne myślenie. Także, proszę Państwa, to się wszystko przenosi na tą przestrzeń polityczną, która próbuje nami manipulować. I to jest naprawdę już taki wymiar bardzo poważny, ponieważ kłamstwa tworzą pewną rzeczywistość. Więc myślmy logicznie. Nie dajmy się zdominować przez zafałszowanie naszej rzeczywistości, zafałszowanie naszego języka, bo to się od tego wszystko zaczyna. No i cóż, myślę, że każdego na to stać. To jest sprawa do przemyślenia. Prawdy musimy szukać, musimy logicznie myśleć, musimy znać fakty i na nich się opierać. Więc proszę Państwa, zapraszam na naszą stronę internetową www.hli.org.pl. Tam znajdziecie Państwo dużo ciekawych informacji właśnie z tej przestrzeni obrony życia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.